Radom, miasto, o którym słyszał każdy. Internet zrobił z niego legendę, mema i mało ciekawe miejsce. Ale czy na pewno znasz Radom? Co można tutaj zobaczyć? Piękne świątynie, takie jak Kościół garnizonowy świętego Stanisława Biskupa, zespół klasztorny Bernardynów, Kościół farny świętego Jana Chrzciciela, Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny, a także nietypowy rynek posiadający kilka ładnych kamienic, pozostałości Zamku Królewskiego, murów obronnych i bramy krakowskiej, Pałac Sandomierski i wiele innych miejsc. Zapraszam do Radomia. Radom to przykład miasta, które przeszło trudną transformację. Kiedyś był to silny ośrodek przemysłowy, a dziś zmaga się z wizerunkiem miasta memów w polskim internecie, czy często można go również znaleźć w rankingach najbrzydszych miast w Polsce. Dziś Radom próbuje odnaleźć swoją nową tożsamość. Choć przez lata kojarzone było głównie z przemysłem i problemami gospodarczymi, obecnie inwestuje w rozwój infrastruktury, kultury i lotnictwa. To miejsce z bogatą przeszłością, które odegrało ważną rolę w historii Polski, o czym jeszcze opowiem. W Radomiu nie brakuje ciekawych miejsc i zabytków, co postaram się przedstawić w swoim filmie. Na deptaku przy ulicy Żeromskiego warto zwrócić uwagę na budynek Radomskiej Izby Skarbowej. Powstał najprawdopodobniej w latach 70. XIX wieku i jest wpisany do rejestru zabytków. Dom Podworskich powstał w drugiej połowie XVII wieku dla Andrzeja i Teofilii Podworskich, właścicieli apteki pod Białym Orłem. Kamienica była nazywana Narodówką, bo pochodzi z czasów zaborów, a władze rosyjskie oskarżały właściciela, że budynek powstał z funduszy powstańczych. Radom ma ponad 600 lat historii i przez wieki pełnił ważną rolę administracyjną i handlową. W XIV wieku król Kazimierz III Wielki nadał miastu prawa miejskie i rozpoczął jego intensywny rozwój. To wtedy powstały mury miejskie, układ urbanistyczny oraz Zamek Królewski. XV i XVI wiek to prawdziwy rozkwit Radomia. Miasto stało się ważnym centrum politycznym Królestwa Polskiego. To właśnie tutaj w 1505 roku uchwalono przełomowy akt, czyli Konstytucję Nihil Novi, dokument, który ograniczył władzę monarchy i wzmocnił rolę szlachty oraz Sejmu. W Radomiu często przebywali królowie, odbywały się sejmy i zjazdy szlachty. Miasto miało wtedy znaczenie ogólnopaństwowe. Potop szwedzki czy II wojna światowa spowodowała, że Radom nie uniknął upadku. W XX wieku miasto zapisało się na kartach historii przez protesty robotnicze w Radomiu w 1976 roku, brutalnie stłumione przez władze PRL. Kościół garnizonowy świętego Stanisława Biskupa to miejsce o bardzo ciekawej, wręcz wielowarstwowej historii. Łączy w sobie wpływy rosyjskie, polskie, wojskowe i religijne. Świątynia została zbudowana w 1902 roku jako prawosławna cerkiew świętego Mikołaja. Powstała w czasach zaborów, gdy Radom znajdował się pod panowaniem rosyjskim. Dlatego jej pierwotna architektura miała charakter neobizantyjski z kopułami. Po odzyskaniu niepodległości budynek przejęło wojsko polskie. Co ciekawe, początkowo planowano zrobić tu muzeum, ale ostatecznie zdecydowano się na funkcję religijną dla żołnierzy. Wówczas cerkiew została gruntownie przebudowana na kościół katolicki, nadając budowli bardziej klasycystyczny wygląd z portykiem kolumnowym.
Pałac Karszów i Wickenhagenów to luksusowa kamienica mieszczańska z XIX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku budynek miał około 150 pomieszczeń i był największy w Radomiu. Przed nami widzimy rozciągający się deptak przy ulicy Stefana Żeromskiego. Ulica ta od XIX wieku była jedną z głównych arterii Radomia. To właśnie tutaj skupiało się życie handlowe i towarzyskie miasta. Dawniej jeździły tędy powozy, później samochody. Dopiero w XXI wieku zdecydowano się przekształcić jej część w deptak, oddając przestrzeń pieszym. Nazwa ulicy upamiętnia pisarza Stefana Żeromskiego, który jest jednym z patronów literackich regionu. Wiele kamienic przy deptaku ma ponad 100 lat i reprezentuje style od klasycyzmu po secesję. Niektóre budynki kryją ślady dawnych szyldów i detali, które można dostrzec tylko przy uważnym spacerze. W czasie II wojny światowej część zabudowy została zniszczona, ale wiele obiektów odbudowano, zachowując historyczny układ ulicy. A teraz przez chwilę oddajmy się spacerowi po tym deptaku. Historia klasztoru zaczyna się w XV wieku, gdy król Kazimierz IV Jagiellończyk sprowadził Bernardynów do Radomia. W 1468 roku wyznaczono miejsce pod budowę tuż poza murami miasta przy ważnym trakcie handlowym. Co ciekawe, zakonnicy sami produkowali cegły, prowadzili prace budowlane, a cały zespół miał charakter półobronny. Dzisiejszy kompleks powstawał etapami od początku XVI wieku i zachował gotycki charakter. W jego skład wchodzą kościół świętej Katarzyny z gotyckimi sklepieniami, 3 skrzydła klasztoru otaczające wirydarz, budynek gospodarczy z unikatowym piramidalnym kominem, brama i dawny cmentarz przykościelny. Kościół Trójcy Świętej powstał w pierwszej połowie XVII wieku jako część zespołu klasztornego benedyktynek. Świątynia pełniła różne funkcje w zależności od epoki. Była cerkwią prawosławną, magazynem wojskowym, aż w końcu ponownie kościołem katolickim. Kościół farny świętego Jana Chrzciciela w Radomiu to jeden z najstarszych i najważniejszych zabytków miasta. Powstał w latach 1360–1370 z fundacji króla Kazimierza III Wielkiego, równolegle z rozwojem tzw. miasta kazimierzowskiego. Był to pierwotnie jednonawowy gotycki kościół z czerwonej cegły, stanowiący centrum nowo lokowanego Radomia. W XV i XVI wieku dobudowano liczne kaplice boczne, a kościół przekształcono z jednonawowego w trójnawową bazylikę. Zachowały się fragmenty pierwotnej budowli, prezbiterium, kaplica Kochanowskich, wieża i część ścian. Obecny wygląd świątyni to efekt gruntownej przebudowy na początku XX wieku, która nadała jej charakter neogotycki. Wnętrze kościoła kryje wiele cennych elementów, m.in. gotyckie sklepienia i detale architektoniczne, czy renesansową kaplicę Kochanowskich z bogatą dekoracją. Kościół był ważnym miejscem życia społecznego i religijnego. Modlił się tu król Kazimierz Jagiellończyk,
Ochrzczono tu znanych Polaków, m.in. malarza Jacka Malczewskiego, a w 1977 roku mszę odprawił tu kardynał Karol Wojtyła. Rynek to serce średniowiecznego Radomia, wytyczone w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. Od początku pełnił funkcję centrum życia miejskiego, handlowego, administracyjnego i społecznego. Plac zachował swój historyczny układ urbanistyczny. Centralny punkt rynku stanowi pomnik upamiętniający legionistów Józefa Piłsudskiego. Rzeźba przedstawia żołnierza opartego o karabin, symbol walki o niepodległość Polski. Pałac Deskurów to klasycystyczna kamienica z XIX wieku należąca do Andrzeja Deskura, uczestnika wojen napoleońskich. Uchodziła za jedną z najbardziej luksusowych w Radomiu. Neorenesansowy ratusz powstał w XIX wieku po rozbiórce starego gotyckiego budynku. Charakteryzuje się elegancką formą i wieżą. Domy Esterki i Gąski to najstarsze kamienice mieszczańskie w Radomiu. Dziś są siedzibą Muzeum Historii Radomia. Dom Hoppenów związany jest m.in. z Samuelem Hoppenem, autorem jednego z najstarszych przedstawień rynku. Kolegium Pijarów to monumentalny kompleks z XVIII wieku założony przez zakon Pijarów. Obecnie mieści się tu Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy nie zawsze był kościołem. Już w drugiej połowie XIV wieku stała tu drewniana kaplica należąca do benedyktynów. Z kolei w XVIII wieku wzniesiono tu murowany kościół katolicki. Później świątynia była nawet magazynem wojskowym czy teatrem. Zamek królewski w Radomiu został wzniesiony w połowie XIV wieku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego jako część systemu obronnego nowo lokowanego miasta oraz jako rezydencja królewska. Pierwotnie zamek składał się z dwóch głównych budynków: Domu Wielkiego, czyli głównej siedziby królewskiej, i budynku gospodarczego. W XIX wieku rozebrano mury miejskie i większość zabudowań, pozostawiając jedynie fragmenty murów i Dom Wielki. W drugiej połowie XIV wieku za panowania króla Kazimierza III Wielkiego w Radomiu rozpoczęto budowę potężnych murów obronnych. Otaczały one nowe miasto na planie zbliżonym do owalu o obwodzie około 1200 metrów. Radom był obok Iłży jednym z nielicznych miast w regionie otoczonych kompletnymi murami miejskimi. Brama Krakowska, zwana również Bramą Iłżecką, powstała w XIV wieku jako jedna z trzech głównych bram wjazdowych do nowo lokowanego Radomia. Była to monumentalna budowla obronna w formie potężnej kwadratowej wieży. Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu to jedna z najważniejszych katolickich świątyń w regionie, pełniąca funkcję katedry diecezji radomskiej. Kościół jest wzniesiony w stylu neogotyckim i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta. Budowę świątyni rozpoczęto pod koniec XIX wieku, gdy okazało się, że istniejące kościoły w Radomiu nie są w stanie pomieścić rosnącej społeczności wiernych. Konsekracja miała miejsce 11 czerwca 1962 roku przez biskupa Piotra Gołębiowskiego. Katedra jest trójnawową bazyliką z transeptem, czyli ma główną nawę i dwa ramiona krzyża przechodzące przez nawę główną. Fasada wyróżnia się dwiema wysokimi wieżami, wzorowanymi na wieży kościoła mariackiego w Krakowie. Świątynia ma 72 metry wysokości, co daje jej 58 miejsce na liście najwyższych kościołów w Polsce. Bogato ozdobiony ołtarz główny z figurą Maryi z Dzieciątkiem
wykonany z marmuru oraz liczne witraże we wnętrzu podkreślają jego artystyczny charakter. Świątynia była świadkiem wielu ważnych uroczystości, w tym sakr biskupich i wizyt. Między innymi w 1991 roku odwiedził ją papież święty Jan Paweł II, co upamiętniono pomnikiem przy katedrze. To z pewnością jeden z ciekawszych zabytków Radomia, który warto zobaczyć. W parku Kościuszki znajdują się m.in. zabytkowa altana wzniesiona w 1912 roku, sztuczne ruiny, czyli tzw. ruiny baszty. Powstała ona nie jako relikt średniowiecza, lecz jako świadomy zabieg estetyczny, radomska muszla koncertowa, fotoplastykon, czyli urządzenie umożliwiające oglądanie zdjęć i materiałów archiwalnych, czy pomnik poety Jana Kochanowskiego przedstawia twórcę w spokojnej, refleksyjnej pozie z księgą i piórem w towarzystwie córki Urszulki. Kościół Świętej Rodziny to jedna z ciekawszych, choć mniej znanych świątyń Radomia. Kościół powstał na początku XX wieku jako kaplica przy Domu Pracy Świętej Rodziny. Inicjatywa miała charakter społeczny. Chodziło o pomoc ubogim i bezrobotnym. Świątynia reprezentuje styl neogotycki i została harmonijnie wkomponowana w zabudowę dawnego Domu Pracy. Kościół znajduje się w rejestrze zabytków. Historia Pałacu Sandomierskiego zaczyna się w 1816 roku, gdy Radom został wyznaczony na stolicę województwa sandomierskiego. Potrzebny był reprezentacyjny gmach dla władz. Budynek od początku pełnił funkcję administracyjną. Co ciekawe, już w XIX wieku był to jeden z najważniejszych budynków urzędowych regionu, mieścił władzę województwa, a później guberni. Pałac to podręcznikowy przykład klasycyzmu. Dziś nadal pełni swoją pierwotną rolę. Jest siedzibą Urzędu Miejskiego i delegatur instytucji wojewódzkich. To jeden z najważniejszych symboli miasta. Dom Wejsów to jedna z najbardziej reprezentacyjnych kamienic w centrum Radomia. Powstała na przełomie XIX i XX wieku dla zamożnej rodziny Wejsów. Budowla jest przykładem eklektycznej architektury miejskiej. Warto również zwrócić uwagę na gmach Powiatowego Związku Samorządowego Sąd Okręgowy, który reprezentuje styl neorenesansowy, co widać w jego bogatych detalach, willę Kulczyckiego, która obecnie jest miejską biblioteką publiczną i ma styl neorenesansowy, inspirowany włoskimi willami podmiejskimi, neogotycki budynek Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Radomskich, który powstał jako siedziba instytucji finansowej wspierającej rozwój gospodarki regionu, czy dom Zajdenszirów to secesyjna kamienica z 1911 roku, wyróżniająca się charakterystyczną dla epoki lekkością formy. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej mieści się w dawnej elektrowni miejskiej, która powstała już w 1901 roku i była symbolem rozwoju technologicznego Radomia. Muzeum łączy historię przemysłu z nowoczesną sztuką. Budowę kościoła świętej Teresy od Dzieciątka Jezus rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową, a zakończono dopiero w latach 60. XX wieku. Świątynia jest wyjątkowa pod względem formy. Łączy elementy neoromańskie i modernistyczne. Kościół wpisano do rejestru zabytków. Pełni on funkcję centrum religijnego dzielnicy Borki. Zalew Borki to największy zbiornik wodny w Radomiu i jedno z najważniejszych miejsc wypoczynku. Powstał w latach 70. XX wieku, co ciekawe, w dużej mierze dzięki pracy społecznej mieszkańców. Zbudowano go na rzece Mlecznej. Ma powierzchnię około 9 hektarów. Wcześniej znajdował się tu staw młyński. Lata 80. i 90. nie były dla zalewu łaskawe. Pojawiły się problemy z wodą.
Dopiero modernizacja na przełomie XX i XXI wieku przywróciła mu życie. Nad zalewem znajdują się plaża i molo, ścieżki spacerowe oraz rowerowe, czy odbywają się tu wydarzenia sportowe i muzyczne. Zalew bywa nazywany Jeziorem Radomskim. Choć to miejsce nieco oddalone od ścisłego centrum, warto tutaj wpaść i choć przespacerować się molo, gdzie są malownicze widoki na zalew. Kościół świętego Wacława powstał w XIII wieku jako jedna z najstarszych murowanych świątyń Radomia. Kościół zachował elementy gotyckiej architektury, m.in. ostrołkowe okna, przypory i ceglane mury. Bazylika świętego Kazimierza to stosunkowo młoda świątynia zbudowana jako znak wdzięczności za jubileuszowe obchody związane ze świętym Kazimierzem, patronem miasta i diecezji radomskiej. Kościół powstawał w latach 1986-1994 i był wznoszony jako wotum dziękczynne za 500. rocznicę związku świętego Kazimierza z Radomiem. Cerkiew świętego Mikołaja została wzniesiona w drugiej połowie XX wieku na terenie starego cmentarza prawosławnego. Świątynia posiada jedną dużą kopułę i dwie mniejsze. Stary ogród został udostępniony publicznie w 1825 roku jako jeden z pierwszych parków miejskich w Polsce. Zaprojektowano go na wzór angielskich ogrodów z malowniczym układem alejek, stawem oraz licznymi nasadzeniami drzew i krzewów. Resursa Obywatelska to najstarsza instytucja kultury w Radomiu działająca nieprzerwanie od 1829 roku. Jej nazwa oznaczała klub towarzyski skupiający mieszkańców. Symbole Radomia to projekt polegający na ustawieniu w przestrzeni publicznej kilkudziesięciu odlewów z brązu przedstawiających produkty, z których Radom był lub jest znany, zarówno historycznie, jak i współcześnie. Figurki powstały z inicjatywy lokalnych społeczników i mają przypominać o bogatej tradycji przemysłowej miasta. Rzeźby to realistyczne odlewy przedmiotów produkowanych kiedyś lub dziś w Radomiu. Rozlokowane są w ważnych miejscach miasta. Tworzą spójny szlak symboli Radomia, który można zwiedzać pieszo przy okazji spaceru po mieście. Warto zobaczyć na przykład produkowany w fabryce broni rower wyścigowy Łucznik, znany polski model z radomskiej broni pistolet WIS, produkowane w radomskiej wytwórni telefonów aparaty telefoniczne, kultowe wyroby radomskiego przemysłu, czyli maszynę do szycia i pisania Łucznik, znane produkty obuwnicze, takie jak półbuty damskie Radoskór i kozaki Sofix oraz wiele innych.